Cześć, z tej strony Marcin z Relocatify i witam Was serdecznie na kolejnym odcinku naszego kanału na YouTubie. Ten odcinek będzie o nieruchomościach. Całość podzielimy na dwie części. Pierwsza część tego odcinka będzie dotyczyła mojej perspektywy jako Polaka nieruchomości w Kambodży. Druga zaś część będzie poprowadzona przez Michała. Michała, który na co dzień mieszka w Kambodży i jego spojrzenie na tamtejsze nieruchomości jako lokalesa jest trochę inne. Natomiast zanim przejdziemy dalej, chciałbym opowiedzieć Wam parę słów o sobie, abyście zrozumieli moją perspektywę jako eksperta rynku nieruchomości w Polsce. Dlaczego w Polsce? Dlatego, że moje korzenie zawodowe, moje korzenie nieruchomościowe sięgają do 2007 roku, kiedy to zacząłem zajmować się nieruchomościami. Przez te prawie 18 lat mogę powiedzieć, że na tym rynku robiłem prawie wszystko. Od pośrednictwa, przez wyceny, doradztwo. Występowałem jako inwestor, uczyłem młodych pośredników zawodu. Mogę powiedzieć, że nieruchomości były i nadal są moim konikiem. Natomiast w pewnym momencie doszedłem do takiego etapu nasycenia. Nasycenia związanego głównie z tym, w jaki sposób zmienią i będą moim zdaniem zmieniały się nieruchomości w Polsce. Nie chciałbym szczegółowo omawiać tej tematyki, natomiast chciałbym wypunktować kilka istotnych rzeczy, które będą miały wpływ na ten rynek w niedalekiej i w dość odległej przyszłości. Pierwszą z tych rzeczy jest tak zwana dyrektywa budynkowa. Rzecz, o której nadal jest relatywnie cicho, a pierwsze jej postanowienia będą już z nami od 2028 roku. Aby osiągnąć szumnie nagłaśniane cele na 2050 rok, czyli zeroemisyjność, likwidację jak największej ilości dwutlenku węgla, który jak wiadomo jest zabójczy, postanowiono odciąć możliwość korzystania z paliw kopalnianych. Kolejna graniczna data to rok 2030, kiedy wszystkie nowe budynki mieszkalne będą musiały być zeroemisyjne. Brzmi to jak totalne szaleństwo, zwłaszcza że ostatnie badania wskazują, że tylko kilkanaście procent budynków w Polsce jest ocieplona. Kto za to zapłaci? I tutaj na białym koniu wjeżdża Unia Europejska ze swoimi dotacjami, subwencjami i polityką, która ma zmienić to, że Europa będzie lepszym miejscem. Czy tak faktycznie się stanie? Oczywiście zobaczymy, natomiast jedno wiemy na pewno. Zielony Ład, polityka związana z dyrektywą budynkową wiąże się z ogromnymi nakłady na nieruchomości, które to nakłady będą z pewnością przekraczały budżety osób indywidualnych, szczególnie takich, które nie mieszkają w dużych miastach. W 2022 roku, po wprowadzeniu bezpiecznego kredytu 2%, ceny nieruchomości wystrzeliły o kilkadziesiąt procent w ciągu kilku miesięcy, co daje wynik porównywalny do kryptowalut, do jakichś ciekawych altcoinów, które potrafią takie wyniki wykręcać. Uważam, że te subwencje w kolejnych latach w różnych formach będą kontynuowane, zwłaszcza że jednym z większych donatorów dla partii politycznych jest właśnie branża deweloperska, więc myślę, że to jest interes związany i tutaj wszyscy będą bardzo zadowoleni. Co w długim terminie doprowadzi do tego, co obserwujemy na rynkach zachodnich, czyli do zmiany struktury lokali z własności na najem. Najem po prostu będzie bardziej interesujący, a przede wszystkim dostępny i dużo tańszy niż rata kredytu. Czy ceny nieruchomości mogą spadać? Ależ oczywiście. Poprzedni rok pokazał, że jest to możliwe. Na przykład na rynku niemieckim, gdzie ceny nieruchomości spadły o paręnaście procent, a we Włoszech od 2007 roku ceny nieruchomości spadły o blisko 30%. W mojej części materiału chciałbym przedstawić Wam nieruchomości w Kambodży z nieco innej perspektywy. Marcin wspominał o zjawiskach występujących w Unii Europejskiej, wspominał też o potencjale Azji wynikającym z liczebności, z innego podejścia ludzi tutaj, z zupełnie innej liczebności. Natomiast są też inne parametry, takie jak na przykład dziura covidowa. Dziura covidowa to zjawisko polegające na tym, tak to w żargonie nazywamy, że przed pandemią
firmy deweloperskie zgłaszały około 300 projektów rocznie na wysokościowce w Phnom Penh. Kiedy nadeszły lata covidowe, deweloperzy obawiali się, nie wiedzieli, jak to dalej będzie wyglądać i zmniejszyli ilość tych zapytań do kilku w skali roku, z czego większość nie ruszyła. Tym samym mamy sytuację, że projekty, które ruszyły przed pandemią, są aktualnie kończone, natomiast nie ma projektów, które byłyby kończone w latach 2027-2028. Następne luksusowe projekty będą kończone w latach 2029-2030, bo to będą te projekty, które zaczęły dopiero wchodzić w życie po pandemii. Ponieważ z wszystkich projektów, które są realizowane, tylko część stanowi te najbardziej luksusowe, najbardziej prestiżowe i najdroższe. I tym samym ta luka, która powstała, najbardziej uderza w tę najmniej liczną grupę, czyli nieruchomości premium. A jeżeli chcemy cieszyć się z wynajmowania naszych unitów, to właśnie nieruchomości premium są kluczowe. Dlatego, że w Kambodży, w Phnom Penh, która jest stolicą i która jest centrum biznesowym Kambodży, znajdują się siedziby bardzo wielu międzynarodowych firm. I ich pracownicy przyjeżdżają tutaj zazwyczaj na roczne kontrakty. W większości to są Azjaci, którzy są przyzwyczajeni do mieszkania w małych, aczkolwiek luksusowych unitach. Oni nie chcą mieszkać poza miastem, nie chcą dojeżdżać do pracy, chcą mieszkać w samym centrum, w bardzo dobrych warunkach. To są Singapurczycy, to są Koreańczycy, Japończycy i inni Azjaci. Pracowników przybywa, coraz więcej firm otwiera swoje oddziały w Phnom Penh, w Kambodży. Jednocześnie ilość luksusowych unitów jest coraz mniejsza, dlatego że nowe dopiero są w trakcie budowy, a stare, te, o których wspominałem, których budowa zaczęła się przed COVID-em, są kończone właśnie teraz i większość handoverów, przekazań nastąpi w tym roku 2025. To bardzo mocno wpływa na krajobraz nieruchomości w Phnom Penh. I wreszcie dochodzimy do demografii. Jeden z kluczowych czynników, jeżeli planujemy nasze inwestycje w Phnom Penh. Prawie 70% mieszkańców Kambodży to osoby przed 30 rokiem życia. Większość z tych ludzi mieszka poza miastem, poza Phnom Penh. A w Kambodży nie ma wielu miast, w których można znaleźć dobrą pracę. Ci ludzie przyjeżdżają do stolicy, chcą tutaj znaleźć pracę, chcą tutaj się zakorzenić, dlatego że życie tutaj jest prostsze. Tutaj zwyczajnie dużo więcej się zarabia i jest dużo więcej pracy. Także miasto bardzo dynamicznie się rozwija, także przygotujemy o tym odcinek, jakie są nowe inwestycje w infrastrukturze, jakie są nowe inwestycje w mieście, jak ono zmienia swój krajobraz. I to wszystko, kiedy się razem połączy, to są najlepsze argumenty za tym, dlaczego inwestować w apartamenty w Phnom Penh. To, co chciałbym, żebyście zapamiętali w tym momencie, to te czynniki, że z jednej strony mamy stały napływ pracowników z Azji, którzy przybywają tutaj do firm pracować i szukają dobrej jakości mieszkań, a z drugiej strony mamy napływ ludzi z wewnątrz Kambodży, którzy szukają w Phnom Penh lepszego życia. Te wszystkie informacje, o których mówię ja, o których mówił Marcin, dotyczą Phnom Penh, dlatego że w Kambodży jest Phnom Penh i nie ma długo nic. Tutaj nie ma alternatywy. Jeżeli chcesz znaleźć pracę, jeżeli szukasz pracy w dużej firmie, dla dużych firm, które wchodzą do Kambodży, to jest zawsze jeden kierunek – Phnom Penh. Natomiast my mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy kierunek, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystycznym, mianowicie wyspa Korong. Kiedy w 2018 roku pierwszy raz byłem na Korongu, nie było nawet dróg. Dzisiaj są drogi, podłączono prąd, na środku wyspy ruszyła budowa międzynarodowego lotniska, ale to jest wczesny etap rozwoju wyspy, która z naszego polskiego punktu widzenia jest po prostu rajem. Są także większe hotele, pola golfowe, cała ta infrastruktura, która potrzebuje lat, żeby zaistnieć. Obecnie jesteśmy na bardzo wczesnym etapie inwestowania w wyspę i posiadamy tam ciekawe projekty, gdzie nieruchomości na wyspie zaczynają się już od $120 000. Oczywiście zakup tych nieruchomości następuje poprzez trust, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Natomiast jeżeli oczekujecie czegoś bardziej prywatnego, bardziej pod kątem klienta azjatyckiego, możecie zakupić willę w cenie od $350 000. Takie wille są z widokiem na morze, z prywatnym basenem, gwarantują bardzo duży poziom prywatności. A to jest bardzo ważne, ponieważ dobrze trzeba zrozumieć, kto jest później korzystającym z tych nieruchomości. Jeżeli mówimy o prywatnych willach, to klient azjatycki ma zupełnie inne oczekiwania niż klient z Europy czy z Australii. Azjaci, którzy uwielbiają prywatność, są skłonni zapłacić więcej
za to, żeby mieć zagwarantowaną poufność i prywatność. Mamy ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu obiektów hotelowych na wyspie Korąg, także znamy naszego klienta i proponując inwestycje, proponując nieruchomości, bierzemy pod uwagę, kto będzie tym docelowym klientem, kto z tego będzie korzystać. Mamy także w ofercie operatora, który dba o to, żeby klient mógł być zameldowany w willi, wymeldowany, żeby byli przede wszystkim klienci, żeby był ogrodnik, żeby było posprzątane i żeby wszystko było utrzymane w należytym porządku. Mamy doświadczenie w prowadzeniu biznesu w Azji i zdajemy sobie sprawę z racji odległości z Europą, że większość osób, która kupuje nieruchomości w Kambodży, kupuje je głównie inwestycyjnie. Nie będzie tutaj mieszkać. Także cała infrastruktura uwzględnia to i jest tak przygotowana, żebyś nie musiał robić nic na własną rękę. To, w jaki sposób płacisz za nieruchomości w Kambodży, tak za apartament, jak i za willę, zależy całkowicie od Twoich preferencji. Możesz płacić w gotówce, możesz płacić w sposób tradycyjny, przelewając pieniądze do banku poprzez SWIFT, możesz także zapłacić w krypto. Dodatkowo trzeba tutaj wspomnieć, że w przypadku apartamentów w Phnom Penh istnieje możliwość rat deweloperskich, gdzie nikt nie sprawdza Twojej zdolności kredytowej, a w przypadku inwestycji na wyspie, w willę, jest możliwość ustalenia indywidualnych transz, które następują zgodnie z postępem budowy. Kiedy kupujesz apartament, po prostu stajesz się jego właścicielem. Kiedy chcesz zakupić willę, tworzy się dedykowany trust, trust nabywa nieruchomość, a Ty stajesz się jedynym właścicielem tego trustu. O tym był poprzedni odcinek, także jeżeli interesuje Was, w jaki sposób można nabyć willę w Kambodży formalnie, żeby być jedynym właścicielem, zapraszam do sprawdzenia odcinka o truście w Kambodży. Jeżeli chcecie nas odwiedzić, zapraszamy do kontaktu. Pod tym filmem znajdziecie kontakt do Marcina, który na stałe mieszka w Polsce. Możecie się także kontaktować bezpośrednio z nami. Ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby rozmawiać o wyjeździe. Możemy Wam udzielić wielu cennych wskazówek, jak się do tego przygotować, na co zwrócić uwagę, a także zaplanować to odpowiednio w czasie, ponieważ potrzebujemy spędzić z Wami trochę czasu, żeby Wam to wszystko pokazać. Jeżeli umówimy się wcześniej, to ten czas będziemy mieli dla Was zarezerwowany. A jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do tego, żeby zostawić pytanie, skomentować pod tym filmem. Postaramy się zebrać te pytania i przygotować w formie wideo Q&A. Dziękujemy.